Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, mój świat był bardzo chaotyczny i pozbawiony poczucia bezpieczeństwa. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam 5 lat. Mój tata pił, a ja z moją mamą tułałyśmy się po różnych mieszkaniach we Wrocławiu, próbując znaleźć swoje miejsce. Dość wcześnie, już w nastoletnim wieku, zaczęłam mieszkać sama, czując taką złość, osamotnienie i poczucie też trochę odrzucenia. Zaczęłam robić domówki i uciekać w alkohol i zioło. Wtedy też zaczęły się moje problemy z depresją. Pamiętam, że na studiach odkryłam świat muzyki elektronicznej w jednym z wrocławskich klubów i poznałam tam ludzi, którzy uczyli mnie DJ-ki. Przez to, jak identyfikowałam się z tym rockiem i emocjami, jakie dawał techno, po prostu ten świat mnie kompletnie pochłonął. Zaczęłam brać twarde narkotyki i to tylko pogarszało moje samopoczucie. Byłam bardzo zagubiona i potrzebowałam naprawdę rozpaczliwie miłości, pasji i przynależności, a chociaż czasami czułam namiastkę tego, to czułam się coraz gorzej. Po studiach wyjechałam do Berlina kompletnie sama. Odkrywałam wszystkie kluby po kolei. Dużo też podróżowałam, pojechałam na swój pierwszy festiwal psytrance'owy. Bardzo kochałam muzykę elektroniczną. Odkryłam na tych festiwalach swoje gatunki, które chciałam grać jako DJ, ale też zaczęłam się czuć coraz gorzej fizycznie. Moja depresja się pogłębiała. Myślałam, że znajdę uzdrowienie w psychodelikach, w jodze, w medytacji, w bioenergoterapii, a tak naprawdę zaczęłam nieświadomie schodzić na drogę okultyzmu. Zaczęłam uczyć się o wiedźmach, o szamanizmie, o buddyzmie, o kamieniach, o reinkarnacji, o tarocie. Myślałam, że to gdzieś da mi odpowiedź na moje poszukiwanie sensu, prawdy, odpowiedzi, odnalezienie swojej tożsamości, a tak naprawdę było coraz gorzej. Pamiętam, że na swoim ostatnim festiwalu, na jakim byłam, Modem w Chorwacji, kiedy wracałam z głównej sceny sama do swojego namiotu, czułam się tak źle, że spojrzałam w niebo i powiedziałam jakby do wszechświata, nie mając pojęcia do kogo konkretnie mówię lub do czego, że jeśli coś się nie zmieni i nie zostanę uwolniona z moich uzależnień, to po prostu umrę. Całe moje eksperymentowanie otworzyło drogę do ogromnych problemów duchowych. Pamiętam, że zaczęło się od najgorszych koszmarów sennych, jakie miałam w swoim życiu. W jednym z nich pojawiło się słowo szatan, a ja obudziłam się w środku nocy, czując czyjąś obecność w pokoju. Następnej nocy pozapalały się same światła w mieszkaniu. Śmiertelnie przerażona wróciłam do Wrocławia i bałam się powiedzieć swojej mamie i ją przestraszyć, więc spałam po różnych hostelach. Intuicyjnie gdzieś czułam, że powinnam poszukać księdza egzorcysty i udało mi się go znaleźć na Ostrowie Tumskim. I najbardziej przełomową noc przeżyłam śpiąc w klasztorze sióstr zakonnych, gdzie pokój wyglądał jak szpital, było tylko łóżko, szafa i krzyż na ścianie. I udało mi się tam zasnąć, ale obudziłam się jak zwykle w środku nocy i czując, że coś ogarnia mnie od stóp po głowę i zaczynam się powoli unosić. Pamiętam, że czułam śmiertelny strach i lecąc w róg pokoju, w ostatniej chwili chwyciłam się tego krzyża i otworzyłam oczy, jakby wymawiając sama z siebie imię Jezus Chrystus. Wtedy to puściło, a ja zaczęłam się cała trząść, jakby moje ciało opuściło, jakby moja dusza na chwilę opuściła ciało i tylko przerażona na tym łóżku zdałam sobie sprawę, że to Jezus mnie ratuje z tego koszmaru. Wtedy zaczął się też proces mojego nawracania. Noce mijały na dręczeniu mnie przez złe duchy, natomiast za dnia spotykałam się z księdzem egzorcystą na uwalnianie. Chodziłam do katedry, wyznawałam grzechy, przepraszałam Boga. Pamiętam, że to był najbardziej niesamowity czas w moim życiu, bo odnalazłam Boga, a raczej to On odnalazł mnie, ale był też najbardziej samotny i przerażający. I naprawdę działy się rzeczy jak z najgorszego horroru.
ale po 2 tygodniach to zaczęło gdzieś tam ustępować i pamiętam, że wracałam pewnego wieczoru przez rynek i usłyszałam, jak ktoś na placu solnym na rynku rapuje i wypowiada słowo Jezus, więc taka zaciekawiona przystanęłam, żeby posłuchać. Rozpoznałam też w tłumie 2 znajome z czasów szkolnych i okazało się, że wszyscy to są chrześcijanie. Więc zaczęłam się dzielić, opowiadać w skrócie, co się wydarzyło przez ostatnie dni i oni powiedzieli, że nie mogę spać dłużej w hostelu. Kazali mi zabrać swoje rzeczy i poszliśmy do community house dla dziewczyn na rynku. Pierwszy raz po tych samotnych nocach nie musiałam spać sama, tylko jedna dziewczyna trzymała mnie za rękę całą noc, pomimo tego, że działy się też różne rzeczy. No i wszystko się wtedy zmieniło. Właśnie zamieszkałam z dziewczynami w tym community house, żeby nie musiała też spać sama w nocy, bo bardzo się bałam. Poszłam na terapię uzależnień grupową, ale i tak czułam, że Bóg mnie raz na zawsze uwolnił od narkotyków. Zaczęłam czytać Biblię, jakby ona mi też pokazała, co się wydarzyło w moim życiu, ale też kim jest Bóg i że to, co Jezus zrobił na krzyżu, sprawia, że mam wszystko przebaczone, że mogę mieć z Nim osobistą relację i mogę być wolna. Od tego czasu minęły ponad 3 lata. Chociaż to nie był łatwy czas, to już nigdy nie czułam się samotna. Mieszkałam zawsze z wierzącymi dziewczynami. Byłam otoczona naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy pokazali mi taką Bożą rodzinę, troskę, bezwarunkową miłość. Kontynuuję też terapię indywidualną. Wyszłam za mąż za cudownego człowieka i jestem kompletnie trzeźwa, pomimo tego, że brałam narkotyki i piłam 10 lat swojego życia. I naprawdę Bóg oddał mi wszystko, z czego szatan mnie okradł. To taki właśnie jest Bóg.